Cześć! Dzisiaj zajmiemy się przyłączeniem jednofazowego licznika energii elektrycznej w rozdzielnicy. Zapraszam na film. Kiedyś wyłącznie indukcyjne, obecnie prawie całkowicie wyparte przez liczniki elektroniczne. Wszystkie te urządzenia służą do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Licznik, który przyłączymy, to urządzenie firmy Zamel o symbolu LEM02LM. Może służyć jako podlicznik, a odczyt sygnalizowany jest za pomocą diody, a wartość wskazywana jest na wyświetlaczu LCD. Licznik wyposażony jest też w wyjście impulsowe. Obudowa jest jednomodułowa, przystosowana do montażu na szynie TH35. Posiada także osłony na zaciski z możliwością zaplombowania. Licznik zgodny jest z dyrektywą MID dotyczącą przyrządów pomiarowych. Jeżeli użyjemy takiego licznika dla własnych potrzeb, to ta dyrektywa MID nie ma znaczenia. Ale jeżeli na podstawie wskazań licznika chcielibyśmy rozliczać np. podnajemcę za zużytą energię elektryczną, to taki licznik musi spełniać wymagania dyrektywy MID, czyli musi być, inaczej mówiąc, legalizowany. Każdy licznik, który spełnia wymogi dyrektywy MID, posiada już legalizację pierwotną, ważną 8 lat. Kontrolą zużycia energii elektrycznej obejmiemy te 4 odpływy. Montaż licznika indukcyjnego nie wchodzi w rachubę, jest zbyt duży. Tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie licznika elektronicznego. Wyłączamy napięcie. Jeżeli jest taka możliwość, należy wyłączyć zasilanie do tej rozdzielni. Licznik zamontuję przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym, dlatego zasilanie do zacisków 3 i 4 jest to przewód neutralny. Poprowadzimy z głównej szyny N. Przyłączenie zasilania N do lokalnej szyny N skutkowałoby zadziałaniem wyłącznika różnicowo-prądowego. Wypinamy przewód fazowy L zasilający ten obwód, tę gałąź i przyłączamy do zacisku numer 1 licznika. Odpływ do odbiorów przyłączamy do zacisku numer 2. Drugi koniec przewodu prowadzący z zacisku numer 2 wpinamy pod zacisk fazowy wyłącznika różnicowo-prądowego. W ten sposób został wpięty w obwód odbiorczy licznik energii elektrycznej. Możemy już założyć osłony, jeżeli jest taka potrzeba. Licznik posiada dodatkowe wyjście impulsowe na stykach 6 i 7. Możemy do tego wyjścia przyłączyć dodatkowe urządzenie zliczające, jak na przykład licznik impulsów
LIF01 firmy Zamel. Podłączenie wyjścia impulsowego nie jest konieczne do prawidłowego działania licznika. Przewody z wejścia impulsowego do LIF01 mam już wyprowadzone na zaciski Top Job S i tutaj przyłączymy przewody z wyjścia z licznika. Włączamy napięcie i od teraz możemy sprawdzać zużycie energii elektrycznej odbiorów przyłączonych do tej gałęzi rozdzielnicy. Dodatkowo możemy to robić jeszcze po przyłączeniu wyjścia impulsowego za pomocą smartfonu zdalnie. Obecnie liczniki elektroniczne całkowicie wyparły liczniki indukcyjne. Liczniki indukcyjne można spotkać jeszcze gdzieniegdzie pracujące jako podliczniki. Na koniec przeprowadzę jeszcze eksperyment. Zamienię przewody prądowe zasilające licznik. Zamienimy wejście z wyjściem. Zobaczymy, jak zareaguje licznik. W starszych licznikach indukcyjnych taka zamiana przewodów skutkowałaby tym, że licznik kręciłby się do tyłu. Zamiana przewodów wejścia z wyjściem nie spowodowała, że licznik się cofa. Dalej zlicza jednostki. Nie wiem, czy prawidłowo, ale zużycie jest wykazywane. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!